O, poskładane już prawie. Ale piramidy! Pierwszy raz widzę piramidy. Zobaczymy właśnie te piramidy, a potem będziemy myśleć, co jest w Egipcie, tak? No bo jakby nie było, na pewno to ma coś wspólnego. Wiecie, Egipcjanie też zawsze chcieli maczać palce w tych terenach. Egipcjan tu się za bardzo nie lubi. My też ostatnio nie lubimy Egipcjan. W sumie to my mało kogo lubimy. Ale mi to nie przeszkadza akurat, osobiście. I mało co przeszkadza. Dobrze. Ale rurki do namiotu dają zajebiste, naprawdę. Wygięły mi się i co? No nic, przecież są metalowe, znaczy aluminiowe. Choć w sumie aluminium to też metal. Z czym spałem obok siebie? Gaz pieprzowy i otwarty nóż. I tak bym z tego nie skorzystał. Czy ktoś z was dla kamery by chciał kogoś zaciukać? Innego powodu by tu, żeby mnie zaciukać, nie mieli. A za ktoś powie, przecież to muzułmanie. No ale inni. Normalni. Boże, już mam tak sucho w buzi. Co to jest? Kurtka, dzięki której mogę czuć się bezpiecznie o mój bagaż. Niejednokrotnie jak na niego nie patrzę, a jest gdzieś za mną. Choćby ktokolwiek grzebał, to może mnie pocałować w dupę. Już tyle zostało wody. Ja już jakoś dziwnie mówię, bo mam tak sucho w buzi, ale oszczędzam wodę, żeby mi stykła na najbliższe 2 godziny. Zobaczcie co to. Mam ją od pół roku. Pierwszy raz zwiedzi coś ze mną. Dlaczego? Bo dzisiaj mam na to ochotę. Przez pół roku nie miałem ochoty, a teraz mam. Ale kto kurwa w Sudanie nie wyciągnął reklamówki z Biedry. Ta woda jest kurwa teraz tak pożądana. Już nigdy nie będę nie szanował wody. Godzina 6:08. Kurwa, ale po piasku się ciężko idzie. Co zrobiłem pierwsze jak tylko wszedłem? Marudzę. Dlaczego? Bo Żem jest Polak. I lubię marudzić. Nie, że po prostu to jest naturalne. Kurwa, nie ma wody na pewno? Nie. Jezus Maria. Słuchajcie, korzystam póki mam niewiedzę, że nie mogę, czy mogę tu wejść. Kurwa, to jest świątynia? Czy to jest jakaś izba? Ale powiem wam, takich grubych ścian to jeszcze nie widziałem. O, zobaczcie, tak wyglądały te pomieszczenia. Co to jest? To jest piaskowiec. Powiem wam, jakby tak przy tym dłubać i dłubać i dłubać, to by ten piaskowiec zniknął. Więc wyobraźcie sobie, że to tu stoi. No nie 2500 lat, bo to pochodzi wszystko z 350 km. Kurwa. Byle nawodnić każdy kąt. Znajdujemy się w miejscowości Meroe. Co to jest miejscowość Meroe? O, zakaz wejścia. Od 300 lat przed naszą erą do 350 roku naszej ery żyło tutaj, no powiedziałbym plemię, ale po prostu kultura ludzi Kusz. Nie w sensie Kusz, że strzelali z kuszy, tylko tak się nazwali, Kusz. No niestety w IV wieku naszej ery, czyli właśnie wtedy, kiedy powiedziałem, oni sobie, że tak powiem, stąd wywędrowali, być może gdzie indziej, po prostu opuścili miasto. Podobno tutaj są budowle od 10 metrów do 30 metrów w górę. Dlaczego tych 30 metrów w górę tutaj nie widzimy? No to jest właśnie bardzo prosta sprawa, bo nie przetrwało. Wydaje mi się, że jeden z tych budynków można by było pokusić się o stwierdzenie, że to była piramida tak wysoka, o jakiej przed chwilą mówiłem, ze względu na to, że no po prostu jego szerokość jest na tyle duża, że mogłoby tak być. Chciałbym powiedzieć również, że w tym miejscu odnaleziono kilka fajnych miejscówek, takich jak między innymi piec hutniczy,
i takie inne, wiecie, to było normalne, to było królestwo tutaj akurat, nie? Królestwo ludzi kurz i tutaj to sobie wiecie, żyli na pewnym standardzie. Chciałbym również powiedzieć, że nasi archeologowie również mieli wkład. Kurwa. Przeskoczymy to, nie chce mi się. Mieli wkład jako stanowisko, tak, archeologiczne. Po prostu tutaj pracowali jako archeolodzy i swoje odkryli. Co bym tu mógł powiedzieć? No, czego my chcemy, żeby 2500 prawie lat wytrzymały takie budowle? No niestety, pamiętacie, że tu też była inwazja muzułmanów. Na pewno w tamtych czasach mogli mieć nie do końca dobry wkład w ten temat. O! Popatrzcie się. No to normalnie królestwo. Widzicie, tu się wchodziło, pyk. Piękne piaskowce, ale powiem wam, że piaskowiec jest strasznie kruchszy. No i... O kurwa. Nie wierzę. Pierwszy raz w życiu... Widzicie to? Już wam pokazuję. Są malowidła. Czy nie malowidła, tylko rzeźby. Bardzo egipskie. To znaczy, ja bym nie chciał ludzi obrazić, którzy się na tym znają, ale wyglądają tak, jak ze zdjęć, które my znamy, które mieli Egipcjanie. Z takich ciekawostek jest to, że to tutaj właśnie rozwinęło się... Kurwa, myślałem, że mnie zamknęli. Boże, co ja bym wtedy zrobił? Że to tutaj rozwinęło się pismo meroickie i z czasem zastąpiło właśnie pismo egipskie. Rekonstrukcja w 1984 roku. Dobra. W sumie dobrze to dalej działa na rekonstrukcję. A, blokada. Dobra. A teraz coś, co dawno nie miało miejsca. Reklamówka z Biedronki. Dlaczego tak długo jej nie wyciągałem? Chciałem, żeby zobaczyła piramidy, bo piramid jeszcze nie widziała. Ale przez pół roku pobytu w Afryce nie było miejsca na tyle torpedowo fajnego, by ona je oglądała. Nie wiem, jakie wy macie zdanie, ale uważam, że w moich odcinkach pokazałem, że Afryka jest troszeczkę nudna. Oczywiście nie mówię, że cała. Być może w niektóre miejsca nie było mnie stać jechać, albo nie miałem na to na tyle czasu. Do niektórych miejsc, żeby dojechać, to naprawdę trzeba łohoho. Ale była ze mną... I chuja tu jest. Już mam tak sucho w buzi, że nie ogarniam. Idziemy do takiej budowli, która jest całkowicie odrestaurowana. Całkowicie odrestaurowana oznacza... Czekajcie. Zrobiłbym jej zdjęcie. A ja ją wyciągam wtedy, kiedy jestem szczęśliwy. Powiem wam, że właśnie odkrywam, jak wygląda prawdziwe odwodnienie, gdzie w gardle już mnie drapie. Patrzcie, spróbuję coś splunąć. To widzicie, że to już jest piana. To oznacza, że już prawie nic nie mam. No i widzicie, tutaj są budynki całkowicie odrestaurowane. A tutaj jest też nieodrestaurowane. Albo zaraz się zdziwię i kurwa oni to odbudowują. No chyba, albo nie. No ale to jest odbudowane na bank. Na pewno cegła nie wytrzymała 2500 lat. Mogą mnie pocałować w dupę, ja w to nigdy nie uwierzę. W sumie nie wiem. To wygląda, jakby to było zbudowane 30 lat temu. I to przez Janusza takiego. No niestety dzieciaki się podpisują. Też bym się podpisywał jeszcze niedawno temu. Ale teraz nie podpiszę się. Ja stąd spadam, bo za pół godziny będą ludzie, którzy kasują za bilet. A po co mam im płacić? Podobno jest $25. Ja nie wiem, czy to jest za wejście do tych piramid, czy za wejście do wszystkich trzech. Bo są jeszcze dwie miejscowości, w których są piramidy. Jeżeli to było wspólnie, no to pewnie nie oszczędzę. Po drugie, ja nie chcę oszczędzić. Zapłaciłbym z chęcią za bilet. Ale jeżeli to jest $25 tylko za to, to nie warto. Boże, woda. Jeszcze tylko 10 metrów. Powiem wam, że
Czekaj, butelka. Ale pusta. Jeszcze tylko 5 metrów. Nie, dobra. Następny łyk, jak mi będzie znowu tak boleć. Kurwa, powiem wam szczerze, będę podziwiał do końca życia wszystkich tych ludzi, którzy wędrowali przez świat po pustyni. Przecież po tym się chodzić nie da. A wyobraźcie sobie, jakby teraz było palące słońce na 50 stopni. Tak, w Sudanie, w tym miejscu potrafi być 50 stopni. Wyobrażacie sobie? Dzisiaj będzie tylko 42, 3, 4. To jest akurat jeszcze spoko. Jak jest 40, to już w ogóle. W namiocie jak spałem, sprawdzałem w internetach. Tak, na pustyni jest internet, kurwa. Ja naprawdę mam całkiem inne zdanie na temat Afryki, niż nam ją przekazano. Ale wyobraźcie sobie, że w namiocie miałem 38 stopni. To znaczy nie, że miałem termometr, w sensie w nocy było 38 stopni na zewnątrz. To ja miałem jeszcze więcej ze względu na to, że wiaterek był zahamowany przez namiot. Oczywiście spałem bez tropiku. Dlaczego? A po co mi tropik? Jak jest... No, było 0% szans na opady. Co się nie dziwię. Jest kurwa Sahara. Muszę złapać stopa już. Dlaczego? Są ślady, że tu chodziłem. Co oznacza tylko i wyłącznie jedno. Ktoś tu był i nie zapłacił. Patrzcie. To oznacza, że jak oni przyjadą i zobaczą, że tu byłem, wrócą się do mnie i powiedzą, pan nie dał za bilet. A ja powiem, a ja nie chodziłem. Kogo to są ślady? No kurwa, macie jakieś wytłumaczenie? Ja nie mam. Sprawdzą mi kamerę, ja okłamię. Wezmą mnie do aresztu. Dobra. Łapię cokolwiek, co mnie wywiezie stąd choćby 5 km. A wtedy to już mogą mnie w dupę pocałować. Teraz wam pokażę miejsca, w których możecie kupić pamiątki. Nawet ich nie zabrali do domu. Więc na pewno to jest nic nie warte. O. Zobaczcie. Z piaskowca urzeźbione różne figurki. Popatrzcie. Ładne, nie? W chuj tego jest. Ale oczywiście ja tego nie zabiorę nikomu. To ktoś pracował, robił ręcznie. A to, że zostawił, muzułmanie sobie ufają. I zostawiają takie rzeczy. A dlaczego? A kto im to ukradnie? Swój swojemu? No nie ukradnie. Ale teraz mógłby być ktoś tutaj, jakiś Janusz, i po prostu podpierdolić, mówiąc, o kurwa, leży, to biorę. Ja nie wezmę. Ale woda jakby była, to mógł ukradł. Zostawiłbym tyle, ile kosztuje w sklepie. Pod kamyczkiem. Czyli to nie byłaby kradzież, tylko specjalny zakup. A, tam był taki znaczek. Uwaga, niebezpieczne węże. Wieże. Właśnie sobie poradziłem z odwodnieniem. To już druga butelka. Oprócz tego właśnie idę na most, który przechodzi nad Nilem. Tak, Nil to taka rzeka najdłuższa w Afryce. Nie, no nie muszę o tym gadać, głupot. No i tu będę łapał stopa. Salam alejkum. Dobra. Ma'bun. The lion. Sphinx. The lion. No, to jest lion. Lion. Okej. No the horse. No, okej. No, no horse. The lion. Osad. Jest. Zobaczcie, wyrzeźbione. Kurde. Z granitu. Granite. Granit, yes. Granite. Very good. Granite. Big money. Granite. Big money. Yes, granit, big money. How old? Patrzcie, rzeźbienia. Granite. Granite. Jest. Granite. Tiririn, tiririn, tiririn. This is the door.
Yes, I door. see. Big The door. Big the door. Yes. The door. ده هناك معبد. Yes. And this is not Muslim. أيوه. هناك جرانيت. Yes. I see. جرانيت. جرانيت. Yes, I see. كتابة. Big money. Oh, جرانيت. yes. Good. Jakbyście widzieli, co ja czułem w sercu. Wiecie, z czym mi się ten dźwięk? Słyszeliście taki żrrr? Mi się to z grzechotnikiem. Z tym takim wężem, kurwa. Z grzechotką na tyle. Jezu. To się nazywa wyobraźnia. Przyciągasz... Jezu. Nie no, kurwa, ja się nie nadaję do chodzenia po takich miejscach. Będę żygał. To nie był żyg, ale pachnie orzygiem. Wiecie co? Tak patrzę i źle to zostało przedstawione w mojej ocenie na internecie. Nie chce mi się oglądać tego. Nie idę tam, mam 200 metrów i nie pójdę. Dlaczego? Gorąco, nie warto i po chuj. Idę łapać stopa do miejscowości Soleb. Ja nie wytrzymam w takim gorącu. Słuchajcie, to jest nie do zrobienia. Kurwa. Jezu. O! Kurwa. Komu zachciało się tu budować domy? Pojebało was? Jak tu można mieszkać? 50 stopni, kurwa. No teraz jest 42, 3. Dla nich to jest good weather, a dla mnie śmierć. Idę żygać. A dobra, jest tych 70 piramid. Dobra, jest. Patrzcie, oni to liczą też jako piramidy. A to jest ta 50 metrów. Dobra. Już wszystko wiemy o tych piramidach. Po prostu są to pozostałości. Bardzo zajebista sprawa, żeby to zbadali archeologowie. Ale dla kogoś takiego jak ja, czyli Janusza, jeżdżącego na stopa z reklamówką Biedronki, to jest gra nie warta świeczki. Pamiętajcie, że te piramidy zostały zbudowane 800 lat po zbudowie ostatniej piramidy w Egipcie. Więc żebyście wiedzieli, że jednak Egipcjanie byli pierwsi, aczkolwiek ja i tak wolę Sudan. Ludzie są fajni. Chodź, zobaczymy, jacy są w Egipcie. Bo dużo się mówi o wydarzeniach. Jak to dziewczynę zamordowali i to i tamto. Ja w to wierzę. Aczkolwiek większość ludzi na pewno jest spoko. Wszędzie ludzie są spoko. No może gorzej w tej zjebanej Afryce. Ale tak o, to jest git. Idę umierać. O, za stopa. Zaraz zobaczycie coś śmiesznego. Gościa jeżdżącego na osiołku. Ale osiołki śmieszne są. Popierdala, ale już widziałem ludzi na wielbłądach popierdalając. Gdyby jechał osiołek, to w sumie złapałbym osiołostopa. Będę żygał. Jezu. Umarłem.